Jak w ogóle, skąd się wzięły sporty walki w Twoim życiu, bo wszędzie jest na razie o Twoich przygotowaniach, o tym, co się będzie działo za kilkanaście dni, ale nie ma tego początku w ogóle, jak zacząłeś, dlaczego w ogóle sporty walki się w Twoim życiu pojawiły? No myślę, że jak w większości młodych chłopaków, gdzie tej energii, wigoru było dużo i każdy gdzieś tam potrzebował się w tamtych czasach jeszcze po prostu była to forma wyżycia, spożytkowania jakoś energii, niekoniecznie w bójkach na osiedlu, no to przełożyć to na coś bardziej pożytecznego, a z racji, że jestem rodowitym bielszczaninem, no to tak samo zaczynałem w klubie z Bielska-Białej, sławetnym Gwardia Bielsko-Biała i moje pierwsze kroki na macie, no to były jeszcze w latach 90. u świętej pamięci trenera Malczewskiego, właśnie w tej dyscyplinie, czyli w judo. Te początki, w ogóle inny świat wtedy był, nie? Sportów walki, to było takie wszystko undergroundowe trochę. Takie podziemie, można powiedzieć, te sztuki walki wtedy. No zgadza się. To środowisko było bardzo mieszane, z różnych sfer ludzie przychodzili. Nie było tyle możliwości, te salki, pamiętam jeszcze jako mały chłopak, to jak przychodziłem na tą salę, to mi się wydawała to wielka hala na tych linach, gdzie judocy się wspinają, to miałem wrażenie, że oni się wspinają, że to jest ogromna wysokość, a potem wróciłem po latach już jako nastolatek na tę salę i mówię, no kilka kroków i tej sali już nie było, więc jest to na pewno kawałek czasu. No ale myślę, że Bielsko-Biała ma ogromne tradycje, jeśli chodzi o sporty walki i tutaj warto to pielęgnować i zaznaczać. Pierwsze judo to kiedy MMA? No bo to nie było popularne, tak? W ogóle w sensie nawet nie było za bardzo u nas ani klubów, ani osób, które się na tym znały, no bo tak naprawdę MMA, wszyscy zawsze to datują, Pudzian, soletna walka, to wystrzeliło wtedy. Oczywiście to było dużo wcześniej, tak jak wspomniałeś, w takim klimacie undergroundowym może jeszcze. Z judo ta przygoda była stosunkowo krótka, ale przewinąłem się później przez różne inne dyscypliny. Tak człowiek jako młody chłopak do końca nie wiedział, czego chciał. I jeszcze po drodze, zanim pojawiło się to MMA, to na pewno spore piętno odcisnął boks. I tak samo myślę, nie tylko na mojej karierze, ale ogólnie w Bielsku-Białej, no boks ma ogromne tradycje i ja też jako 14-latek trafiłem na salę bokserską, też wtedy jeszcze nie pod zrzeszonym klubem. Trenerem był świętej pamięci już, podobnie jak trener Malczewski, no bo to zamierzchłe czasy, szczególnie dla dzisiejszych nastolatków. Trener Krystian Grzeszczak i tam jakby złapałem takiego bakcyla sportowego na dobre. Kilka lat boksowałem, ale właśnie z racji braku możliwości skonfrontowania się, rywalizowania na imprezach sportowych, no to trafiłem w końcu na MMA, które początkowo prowadził Wojtek Klimczak na sali właśnie wspomnianej wcześniej Gwardii. To takie się właśnie były początki, mieszanie stylów i to były takie pierwsze właśnie treningi grapplingu, MMA. Ktoś tam coś obejrzał na internecie, gdzieś tam z kaset VHS i to było takie próbowanie, sklejanie tego wszystkiego do kupy. Ale tak na dobre ruszyło to po powrocie Damiana Herczyka z Irlandii. Już nie pamiętam, który to był rok, ale wydaje mi się, że około 2007 to mógł być. I wtedy pamiętam, że on już trenował w Irlandii, wtedy to MMA, tam już to było jakby wcześniej zapoczątkowane i otworzył filię Piotra Bagińskiego, czyli Berserkers Team tutaj, no i my wtedy z grupą chłopaków, którzy już gdzieś tam mieli swoje bazy w judo czy w boksie lub tam próbowali to właśnie zlepiać u innych trenerów. Przyszliśmy do niego na trening i tak się zaczęła, można powiedzieć, ta przygoda. Czyli na początku było to trochę po omacku, właśnie to wędrowanie po całym świecie MMA, tak? A potem to... Troszkę tak, właśnie oglądanie kaset, tak, oglądanie kaset, czy tam jakichś płyt starych z tych walk pierwszych UFC i w ogródku później próbowanie właśnie jakichś tam balach i człowiek czarował, ale mówię, taki trener, który jakby to zespoił i faktycznie miał już na to gotowy plan, no to był Damian Herczyk właśnie i otworzył filię Berserkers i tam zaczęliśmy jakby startować w pierwszych zawodach. Kilka lat trwała przygoda z Berserkersami.
Czemu się skończyło? Zgadza się. Kilka lat. No, mieliśmy inny plan. Mi się wydaje, że też całkiem inny pomysł na prowadzenie zawodników miał Damian. Ja też jestem dużym indywidualistą, też widziałem to troszeczkę inaczej. I gdzieś tam w niektórych kwestiach się nie zgadzaliśmy. No i ostatecznie nas to gdzieś tam poróżniło, może nie w jakimś strasznie negatywnym znaczeniu tego słowa, bo dzisiaj z Damianem normalnie rozmawiamy i bardzo go szanuję jako trenera. No ale poszliśmy w swoją stronę. Ja założyłem klub Veto Team wtedy, a Damian jakby do dzisiaj kontynuuje pod Berserkersami swoją przygodę i też im to wychodzi na dobre. Czyli nie żałujesz, bo potem ta twoja kariera też się potoczyła w taki sposób, że teraz jest 17 zwycięstw, 5 porażek, więc no jest się czym chwalić. No zgadza się, uważam, że każdemu z nas to wyszło na dobre. Nie ma między nami dzisiaj złej krwi. Pozdrawiam Damiana z tego miejsca. I tak jak wspomniałeś, no, ja też poszedłem swoją drogą i ostatecznie no, też spełniam swoje marzenia. Mamy kontrakt z UFC, z największą organizacją na świecie. To jakby od początku mojej zawodowej kariery to był mój cel, moje największe marzenie. Myślę, jak większości chłopaków. No i ostatecznie cel osiągnięty. Tą taką wyrzutnią dla twojej kariery był oktagon czeski, tak? A zwłaszcza ostatnie walki i ten rekord na razie, który jest... No, oby się nie zmieniła ta pasta dobra i żeby teraz z Vegas tylko jeszcze podbić o jedno zwycięstwo. Ale oktagon czeski to było to, tak? To w ogóle skąd on się wziął w twojej karierze, bo raczej jeżeli jest dobry zawodnik, zazwyczaj dobrze się z nim tak by w kierunku idzie polskiego KSW, a ty jednak trochę na odwrót. Zazwyczaj tak i gdzieś tam przesłanki od KSW też mieliśmy. Nasze drogi się spletły kilkukrotnie i była możliwość zawalczenia tam, no ale ostatecznie z przyczyn niezależnych, bo gdzieś tam raz przeciwnik wypadł lub zdecydował inaczej i ten kontrakt nas ominął. I stwierdziłem, że może tak ma być, bo pokusa była oczywiście. I postanowiłem się trzymać jakby swojego pierwotnego planu, swoich marzeń i skupić się faktycznie na tym, aby dostać się do UFC. Też zawsze przy negocjacji każdego kontraktu z jakąkolwiek organizacją jakby warunkiem było to, żeby tam była klauzula, że pozwala mi to na przejście do największej organizacji. Oczywiście ta kariera też była przewrotna, bo przeplatana i kontuzjami, i porażkami, i wzloty, i upadki, więc można powiedzieć, że zjadłem zęby na MMA, na tej dyscyplinie i przeżyłem wiele, jeśli chodzi o ten sport. No ale tak jak powiedziałeś, myślę, że katapultą był Oktagon, który jest organizacją czesko-słowacką, bardzo prężnie rozwijającą się na europejskim rynku. No, depczący po piętach największej organizacji w Europie KSW obecnie. Myślę, że są teraz już na chwilę obecną realnymi konkurentami, patrząc na to, jak prowadzą swój biznes. No i ta seria 5 zwycięstw przez knockout w pierwszej rundzie no, na pewno gdzieś tam zrobiło duże wrażenie. Nie umknęło to oczom matchmakerom największej organizacji. Oczywiście pomogła mi też w tym na pewno Asia Jędrzejczyk. No ale trzeba było jej też dać do ręki jakieś argumenty, no i tymi argumentami właśnie były te zwycięstwa przez knockout. Miałeś po ostatniej walce w czeskim oktagonie, zostałeś ogłoszony pretendentem do pasa. Nie kusiło, żeby zrobić tą jeszcze jedną walkę, czy jednak to UFC było na tyle ważne w twoich marzeniach, że stwierdziłeś, że tam to jest nieważne? Bo gdzieś też w jednym z wywiadów powiedziałeś, że kasa mniejsza, nie? A chyba to gdzieś też się liczy w tej karierze, no bo jednak też nie ma jakoś tak dużo czasu na tą karierę sportową. Zgadza się. Kariera sportowa nie trwa wiecznie, tym bardziej w tak nieprzewidywalnym i wymagającym sporcie, jakim jest MMA, więc tutaj nie zastanawiałem się długo. Oczywiście kusiło, bo pieniądze oczywiście na krótką metę Oktagon w walce o pas zaoferowałby większe, pewnie też z większą promocją mojej osoby. No ale tu trzeba popatrzeć też na efekt skali, no bo jednak w Oktagonie no to gdzieś tam śledzi mnie tylko garść polskich kibiców i głównie rynek czeski i słowacki, no a jednak Stany Zjednoczone i UFC no to jest cały świat
i tutaj myślę, że może na krótką metę te warunki mogą być nieco gorsze, ale jeżeli uparcie będę dążył do swojego celu, no to w dłuższej perspektywie, no to myślę, że się może to zwrócić, jak to się mówi, o stokroć. Pierwsza już debiutancka ta walka, która była ogłoszona, miała być we wrześniu. Co się wydarzyło, że się do niej nie doszło, bo to było takie wow, taki wielki boom informacyjny i nagle ucichło, nie było żadnego komentarza z twojej strony, tylko nagle przeciwnik rzucił, że wypadasz. Tak, przeciwnik rzucił, że wypadam, znaczy jakoby zrezygnował z walki, no ale debiutując w UFC z pozycji jakiej ja jestem, czyli powiedzmy nie jakiejś wielkiej supergwiazdy, no to nie miałoby to racji bytu i kontrakt raczej byłby zerwany, bo na moje miejsce no, jest mnóstwo zawodników. W większości zawodników na całym świecie taki kontrakt się marzy, więc nie ma tutaj miejsca na wydziwianie i na odmawianie walki, wybieranie sobie rywali czy terminu. Powód jest prosty, to były tutaj kwestie wizowe i formalne. Walka była z krótkim wyprzedzeniem, a z racji, że to był mój debiut, no to naprawdę miałem dużą stertę papierów do wypełnienia. Począwszy od jakichś formalnych kwestii, przez wizowe, po wszystkie dokumenty medyczne. O walce się dowiedziałem na niespełna 4 tygodnie przed, a przeciągające się formalności w ambasadzie spowodowały, że UFC nie chciało zwyczajnie w świecie ryzykować i postanowiło zakontraktować w to miejsce zawodnika, który kontrakt już ma i jakby cała ta kwestia techniczna mogła się odbyć dużo szybciej. No a nasz debiut odwlókł się w czasie, ostatecznie mamy luty i uważam, że no nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo mam czas przede wszystkim na przygotowanie się i myślę, że to też zaprocentuje jakby lepszą dyspozycją. No właśnie, ale zostało już niewiele czasu, bo już paręnaście dni do walki, ale też ta przerwa od ostatniego starcia dość długa. Nie boisz się, że wypadłeś trochę z tego rytmu swojego? Nie boję się, bo już miewałem dłuższe przerwy i potrafiłem wracać ze zwycięstwem. Poza tym tak naprawdę w niespełna 15 miesięcy stoczyłem 5 pojedynków. Co prawda odbyły się one szybkie, ale do każdego przygotowania były naprawdę katorżnicze. Miałem też sporo mikrourazów, więc to też tak jakby to zrządzenie losu spowodowało, że miałem czas przede wszystkim na zaleczenie wszystkich drobnych kontuzji i uważam, że tak naprawdę wyszło to na dobre zdecydowanie. Wspomniałeś Aśkę Jędrzejczak. Skąd w ogóle się wzięła w twoim życiu? Bo chyba dużo pomogła w tych rozmowach z UFC, jednak jest jedną z ikon tam w organizacji amerykańskiej. No właśnie, Asia to ikona, legenda sportów walki, no jedna z najlepszych kobiet, o ile nie najlepsza, obok chyba Rondy Rousey w ogóle w tym sporcie, już nawet nie mówię tylko w Polsce, tylko na całym świecie, dlatego wiadomości od takiej osoby no, nie przechodzą obojętnie, jeśli chodzi o ludzi, którzy pracują dla UFC, więc na pewno był to zapalnik taki, który zwrócił też uwagę na moją osobę. I skąd się znam Asią? No z Asią się kojarzę, no to środowisko sportów walki jest małe, więc tak naprawdę my się kojarzymy wszyscy, ale no już od kilku pojedynków wracając na tą drogę zwycięstw, począwszy na obozie w Zakopanem, gdzieś mieliśmy okazję chwilę razem potrenować. Ja tak naprawdę się poznałem już w 2012 roku na sali w Olsztynie, jak pojechałem kiedyś na obóz przygotowawczy. Ona już pewnie tego nawet nie pamięta, ale mieliśmy okazję nawet w parze robić na rozgrzewce i tam wymieniać sobie ciosy. A takim decydującym momentem był pojedynek z Lee Chadwickiem, gdzie wybrałem się też specjalnie na seminarium organizowane przez Kamila Janika w Nowym Sączu, tam żeby spotkać się z Asią. Nie chciałem jej zawracać głowy, ciężko się do niej w ogóle dostać, dobić, więc nie wiadomo, czy w ogóle odczytałaby tą wiadomość, więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedziałem, że to jest mój taki w cudzysłowie ostatni rajd po ten kontrakt. I pojechałem na to seminarium i tam po prostu licząc na to, że zajmie jej może 2 minutki i jej powiem po prostu, że bardzo mi zależy na tym, czy jest w stanie mi po prostu pomóc. I Asia widząc gdzieś tam moje chęci, starania,
Myślę, że to też doceniła. Ja to później potwierdziłem jeszcze kolejnymi 2 nokautami w klatce z doświadczonymi zawodnikami i to w konsekwencji jakby suma tych wszystkich starań zaowocowała kontraktem. Czyli dałeś te argumenty, o których mówiłeś, miała w ręce, było łatwiej. A nie boisz się trochę tego przeskoku do UFC, w sensie tego poziomu, który tam jest, no bo tam już są najlepsi z najlepszych. Nie ma nic, nic ponadto. Ja myślę, że to nie jest jakiś ogromny przeskok. Oczywiście jeśli chodzi o topową, top 10 jak najbardziej. Ale to przeskok to właśnie jest takie złudne, bo każdy zawodnik kiedyś zaczynał, każdy kiedyś był amatorem, każdy z tych zawodników ponosił też czasami klęski i rozwijał się, więc po prostu z tym wszystkim się rośnie. Tak samo jak ja też odnośnie swojej kariery, tak samo ją budowałem i buduję nadal i jestem zawodnikiem, który ciągle się rozwija, dlatego nie zaprzątam sobie tym głowy. Wiem, na co mnie stać i jadę tam po zwycięstwo, a nie z jakimiś kompleksami, że gdzieś poziom nie przerasta, bo miałem okazję już wielokrotnie odbywać obozy czy w Tajlandii, czy w Brazylii, czy nawet w Stanach Zjednoczonych w tamtym roku i nie pierwszy raz miałem okazję sparować, trenować z zawodnikami, którzy są topowi w organizacji UFC i to są tak samo jak my wszyscy po prostu ludzie. Najbliższy rywal, Durajew, rozpracowany na czynniki pierwsze? Rozpracowany na czynniki pierwsze. Oczywiście to jest walka, może wydarzyć się wszystko, także trzeba mieć plan A, trzeba mieć plan B, ale ja widzę tutaj dużo atutów po swojej stronie. To tak jak wcześniej powiedziałem, to też jest tylko człowiek, ma też swoje słabości i mam plan na tą walkę i jadę tam jakby z pełnym optymizmem i z wiarą w zwycięstwo. A jaki jest plan tak, raczej wszyscy tutaj, gdzieś tam gdzie czytałem, to no wiadomo, będziesz próbował utrzymać tą walkę jak najdłużej w stójce, tak? Ale nie boisz się właśnie tego jego parteru, no bo zazwyczaj oni są znani z tego, że są bardzo groźni w tym parterze. Tak, gdzieś tam mają te zapasy we krwi, w końcu to Kaukaz, można powiedzieć, to są ich sporty narodowe, od dzieciaka to trenują, ale ja też trenuję od dzieciaka, też wiem, na co mnie stać i nie obawiam się tego, no bo mimo wszystko jestem zawodnikiem MMA i to MMA i te inne płaszczyzny, czy jiu-jitsu, czy zapasy trenuję od samego początku kariery. Tak samo duży nacisk kładłem nie tylko w tych przygotowaniach, ale do tych wszystkich ostatnich 5 walk, które z pozoru wyglądały w moim wykonaniu na bokserskie, ale paradoksalnie najwięcej czasu poświęciłem właśnie na te aspekty zapaśnicze. I czasami tak jest właśnie, że człowiek szykuje się na najgorszy scenariusz i tylko wtedy może liczyć na ten najlepszy i nie inaczej jest teraz. Jak głowa? Bo ona też jest ważna, zawsze to tak zawodnicy powtarzają, że choćby nie wiem jak były dobre przygotowania, ta głowa, żeby nie spalić się przy samym wyjściu, a tam jednak ta cała oprawa, no podejrzewam, że też jest, wygląda inaczej, troszkę większa ta adrenalina i chyba ten stres może być. Myślę, że te organizacje, właśnie jak wspomniana wcześniej Oktagon MMA, przygotowały mnie na te największe wydarzenia, bo już miałem okazję walczyć przed ponad 20 000 ludźmi na hali. Tam też bardzo duży nacisk był na promocję, niejednokrotnie byłem w walkach wieczoru i jakby ta uwaga też skupiała się na mnie, więc jestem z tym oswojony. Gala będzie się odbywać w Apex, to będzie gala UFC Fight Night, czyli powiedzmy, jeśli chodzi o tą publiczność, to będzie zdecydowanie mniejsza, bo to będzie kilkaset osób. Więc bardziej przy tych 20 000 to bardziej będzie jak wyjście na sparring niż na samą walkę, ale oczywiście, tak jak mówisz, no poziom jest tam najwyższy. Ja się spodziewam najlepszej wersji mojego rywala, na taką wersję się też przygotowywałem i nie martwię się tym, ja zawsze staram się układać przygotowania i dawać w nich z siebie no 100% albo nawet i więcej, jak to się mówi. I nie mam czasu ani siły, szczerze mówiąc, na zastanawianie się nad takimi rzeczami pobocznymi, jak otoczka, jak to odbiorą ludzie. Wchodzę tam ja, klatka się zamyka, jestem tylko ja i rywal, więc takie mam nastawienie i jestem pewny siebie, bo kiedyś już w karierze doświadczałem też i przegranych i to zamartwianie się i ta nadmierna pokora, którą mamy jakoś, nie wiem czemu, ale tak wpisaną w naszą polską kulturę,
od jakiegoś czasu i to właśnie umniejszanie sobie nawzajem, to w niczym to nie pomaga tak naprawdę. To wolę, szczerze mówiąc, żeby ludzie mnie krytykowali za to, że jestem zbyt pewny siebie, niż gdzieś tam starać się zadowalać wszystkich wokół i zastanawiać się, czy rywal nie jest za mocny, bo to tylko zmniejsza moje szanse na wygraną. Dlatego jadę tam po wygraną i uważam, że no, nie mamy sobie jako Polacy nic do zarzucenia. I mówię, jeśli chodzi o poziom sportowy, trenując, porównując to tam, jak trenowałem w Stanach czy w Tajlandii, a i tak samo kulturowo i historycznie, jak ktoś się zagłębi w to, to naprawdę byliśmy zawsze największymi wojownikami i powinniśmy z tego czerpać i powinniśmy się wspierać razem nawzajem, patrząc właśnie chociażby jak na środowisko muzułmanów. Spójrzcie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jakie oni mają wsparcie, jak oni się trzymają razem. Niezależnie są czasem z innych krajów, ale czuć to, że oni naprawdę trzymają za siebie kciuki i co by się nie działo, to ta energia gdzieś tam ich niesie. Conor McGregor, co zrobił z takim małym krajem jak Irlandia w porównaniu do Polski, no tam jest po prostu wielka wrzawa i tego bym sobie życzył też, żeby Polacy w taki sam sposób potrafili dopingować swoich zawodników. UFC lubi takich pewniaków, tak? Bo mówisz, że trzeba być pewnym siebie i chyba właśnie to cały czas prezentujesz sobą przed tym debiutem. A UFC lubi pewniaków, lubi nawet czasami tą grę aktorską, bo ona się sprzedaje po prostu. Ona się sprzedaje, ale no, nie jadę tam zrobić walki, tylko jadę tam po wygraną. Gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, że nie dam rady lub nie mam szans w tej walce, no to zwyczajnie w świecie bym tam nie jechał. No, na pewno, nie wiem, może są zawodnicy, którzy jadą i tylko patrzą, żeby po prostu gdzieś tam aspekt finansowy im się wrócił. No ale to nie jest mój styl, ja się czuję wojownikiem i jadę tam na pewno po zwycięstwo, a tym bardziej, że też mocno wierzę w swoje pięści i wierzę, że chcę znokautować każdego. Pewnie jak się ten materiał ukaże, już będziesz w samolocie albo będziesz w drodze już do Vegas. Dlaczego taki czas chcesz tam spędzić? Lepsza aklimatyzacja? Zgadza się. Trener Jocz, znamy go jako trenera Janka Błachowicza między innymi, także już bardzo doświadczony trener, czy zawodnik Bartek Fabiński, z którym miałem okazję się również przygotowywać do tego pojedynku i też ma swoje doświadczenie w UFC, no, sugerowali mi, że tydzień czasu, czyli ten okres, który jakby finansuje UFC i zapewnia zawodnikowi i jednemu trenerowi, aby tam pojechać na miejsce, jest zbyt krótki, dlatego nie mam zamiaru jakby tutaj oszczędzać, chcę to zrobić jak należy i 2 tygodnie to uważam, że jest taki właśnie optymalny czas, żeby się przestawić i być gotowym, w razie czego też na 3-rundowy bój. Na ile podpisany jest kontrakt? Jest to jakaś tajemnicą? Ile walk na pewno czekacie w UFC, niezależnie od wyniku, bo wiadomo jak jest z UFC, masakrycznie ciężko się dostać, bardzo łatwo wypaść. Zgadza się. No, myślę, że to jest numer 1, jeśli chodzi o świat. Mają trochę monopol i kontrakty są również tak skonstruowane, że w zasadzie mogą zrobić wszystko, no, w zależności od tego, jak się pokaże. No, są zawodnicy, którzy gdzieś potrafili przeplatać wygrane zwycięstwami, ale w słabym stylu i tracili te kontrakty. Są zawodnicy, którzy potrafili przegrać, ale dawać naprawdę efektowne boje i ten kontrakt zachowywać. Więc to wszystko zależy od przebiegu walki, od tego, jak się pokaże i czy mogę mówić, na ile jest kontrakt. No, kontrakt jest standardowy, więc myślę, że każdy kibic i fan sportu mniej więcej wie, jak to wygląda. Udzielać oficjalnie chyba takich informacji nie mogę, bo są też takie zapiski o tym. No ale wierzę, że gdzieś tam po kilku zwycięstwach kontrakt będzie przedłużony i nie patrzę na to, ile mam zagwarantowane walk, co w razie czego. No ja tam jadę przede wszystkim po złoto. Takim największym marzeniem? Pas mistrzowski. Tego życzę i przedłużenia kontraktu, pasa mistrzowskiego. No a przede wszystkim te 10 lutego oglądajcie. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, walka z Durajewem. Powodzenia. Wielkie dzięki i do zobaczenia pewnie po walce. Tak jest.